Niższe siedzenie już zamontowane, teraz osłona przed wiatrem. Jest trochę wyższa, myślę, że tyle wystarczy. Pajęczyny. Tutaj trzeba te gumki przełożyć, one zapobiegają drganiom. Gumki już są na swoim miejscu, jest to oryginalna szyba Royala, więc powinno wszystko pasować. Z dokręcaniem lepiej uważać, bo to jest tutaj stop jakiegoś aluminium, więc żeby nas nie poniosło siłą. Tak to wygląda. To była oryginalna szyba. Tu jest trochę wyżej. Jest o tyle fajnie, że jakbyśmy chcieli tu jakieś sprzęty zamontować, na przykład do nawigacji, no to mamy tutaj teraz od wiatru odsłonięte. Ciekawy jestem, jak to od wiatru będzie odsłaniało. Potem się przejadę i zobaczymy. Akurat może tak będzie, że w górę kasku będzie dawać, a nie tutaj na szczękę. Tutaj jest też minimalnie szerzej. Teraz Wam pokażę, jaka jest różnica między tym siedzeniem 805 mm a 825 mm. Tutaj mamy teraz 805. Prawie całą stopą dotykam. Jak się minimalnie przechylę, to jest cała stopa z tej strony. Więc jest to komfortowe. A teraz 825, zobaczcie. Niby 2 cm, a tu, żeby postawić całą stopę, muszę półdubkiem jeździć po fotelu na lewo albo w prawo. Więc kanapkę opłaca się kupić, jakieś nikczemnego wzrostu. I znowu 805 mm. Bo jest różnica. Jest różnica. Potem się przejadę, zobaczę, jak ta szyba chroni przed wiatrem. Akurat tak się złożyło, że jak zamontowałem te rzeczy w motocyklu, to musiałem pojechać do urzędu skarbowego, papiery zawieźć, więc od razu miałem okazję, żeby wypróbować, jak się jedzie. Wracając jeszcze do siedzenia, to jest to o tyle istotne, te niższe siedzenie, że jak przy moim wzroście 171 cm musiałem gdzieś, siedząc na motocyklu, cofnąć się, to no, był problem czasami, szczególnie jak było troszkę pod górkę do tyłu. A teraz jak jest 805 mm, no to jest to o wiele łatwiejsze. Owiewka spełnia w sumie swoje zadanie. Perfekcyjnie by było, jakby ona była jeszcze z 3 do 5 cm wyższa i minimalnie szersza, ale to jest już wystarczająco, bo jak jadę i na przykład lekko przygarbię się, a dosłownie lekko, to w samą końcówkę góry kasku dostaje wiatr. No najgorzej jest odczuwalne to przy takich bocznych podmuchach wiatru, no ale to wiadomo, przed bocznymi to ta szyba nie będzie chronić i by trzeba było mieć większą szybę i szybciej jechać, żeby to chroniło. Ale generalnie jestem zadowolony z tego tuningu, że tak powiem.
Teraz może będzie jakaś okazja do przejechania się gdzieś w jakąś dalszą trasę, no to wtedy zobaczę. Ale myślę, że ta szybka wystarczy. No można dokupić jeszcze takiej, teraz nie pamiętam jak to się nazywa. Na koniec tej szyby na górę montuje się jeszcze taki chyba deflektor, oni na to mówią. To wtedy by bardziej chroniło jeszcze przed wiatrem. No ale generalnie dla niskich osób to jest wystarczające. Więcej tutaj nie trzeba. Więc jadę sobie do domku. Oczywiście nie najkrótszą drogą, bo jak to wiadomo, jest się na motocyklu, to zawsze jedzie się jakąś tą dłuższą drogą. Szczególnie ja tak lubię sobie czasami po pracy, żeby się odstresować, to sobie nie jadę po prostą drogą, tą, którą teraz widzicie, do domu, tylko jadę sobie właśnie bocznymi drogami po okolicznych wsiach i dopiero tam do domku dojeżdżam. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.